Właśnie się przygotowuję do dzisiejszego webinaru, prezentacji jak zostać zastąpiony w Azure AI, więc bardzo długo pracowałem sobie na temat mojej zawartości, mojej wiedzy, mojej merytoryki, deep searchów na temat prezentacji i finalnie powstał z tego 15-stronicowy skrypt, krok po kroku, co chciałbym takiej prezentacji przedstawić krok po kroku. No i teraz przyszedł taki czas, żeby skorzystać z narzędzi, które pomogą mi tą prezentację przygotować. I wcześniej klasycznie bardzo często przygotowałem to w taki sposób, że po prostu otwierałem Canvę i kleiłem slajd po slajdzie. A dzisiaj postanowiłem skorzystać z kilka alternatywnych narzędzi. Partnerem kanału jest Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla Twojej strony. Viral Media. Produkcja i obsługa kanałów YouTube. Jeden z nich jest Presentation AI i tutaj już zacząłem sobie generować takie rzeczy, ale chcę Ci pokazać, jak mniej więcej można z tym postępować. Wystarczy, że tak naprawdę wybierzemy sobie plik, ja już ten plik stworzyłem wcześniej, klikamy kontynuuj, wybieramy język polski, następnie wybieramy, co dokładnie chcemy zrobić. Ja tu wybiorę na razie tylko dzielenie na poszczególne slajdy. Wybieramy sobie w przypadku tej konkretnej aplikacji, do kogo będziemy się kierowali z tym tekstem. On akurat tutaj sobie rozpoznał, że to jest temat związany z pracą zdalną i dla freelancerów. Mogę podać jeszcze moją stronę internetową i tak naprawdę kliknąć kontynuuj. No i na tej podstawie za chwileczkę ta prezentacja zacznie się przygotowywać slajd po slajdzie. Jest to coś naprawdę turbo niesamowitego, obserwowanie tego, jak narzędzie do sztucznej inteligencji tak dokładnie jest w stanie zrozumieć mój tekst i tak bardzo dokładnie zacząć go przełożyć na język wizualny. Ale nie byłbym sobą, jak gdybym nie wypróbował kilku alternatywnych narzędzi, które powodują, że ta wiedza będzie przygotowała się dużo lepiej. No i tak naprawdę w tle, jak widzisz, w ciągu zaledwie kilku sekund ta prezentacja została przygotowana, razem z dodaniem obrazków, dostosowaniem tych obrazków, moim logotypem, fontami, z których ja korzystam i tak dalej. I to Presentation AI robi bardzo dobrze. Jeszcze ciekawiej wygląda Gamma. Na tej samej zasadzie wkleję mu teraz kilka tutaj punktów i wstrzelę taką informację, że tak naprawdę chcę, żeby na tej podstawie została stworzona prezentacja. Ona już w tle się tworzy. Wybieram styl minimalistyczny. Tu jak widzisz automatycznie rozpoznał tekst, rozpoznał ton, wybrał język, wybrał wygląd i wybrał jeszcze line art, czyli taki bardzo minimalistyczny styl. To jest bardzo zgodne z moim stylem. No, zrobię sobie tutaj na razie tylko 5 slajdów, żeby pokazać Ci, jak to działa, bo w tle generuje się dużo większa prezentacja. Klikam Generate. No i tutaj również w trybie rzeczywistym zaczyna się generować aplikacja w formie pokazu slajdów dostosowana do moich potrzeb na dzień dzisiejszy. Więc to jest coś, co naprawdę dzisiaj mnie rozwala, bo tak działa to w trybie rzeczywistym. Zobacz, jak to niesamowite, że zwróciłem mu tekst i on na tej podstawie automatycznie w trybie rzeczywistym, slajd po slajdzie generuje treści. Naprawdę świetna robota, bardzo podoba mi się ta aplikacja, to jak szybko ona też te rzeczy przygotowuje. Tu jest bardzo krótka ta prezentacja, składa się z kilka slajdów. W międzyczasie tutaj tworzy się druga, alternatywne narzędzie. Jak widzicie, tych slajdów już tam całkiem jest sporo. No i ta Gamma.app jest chyba najbardziej kreatywna w tej formie wyglądów, dostosowania tej treści, tego jak dobrze to wygląda, dodania tych wszystkich sketchy notes i tak dalej. To mi się bardzo podoba i będę z tej aplikacji na pewno korzystał dużo częściej. Tym bardziej, że właśnie kiedy zaczniemy tam prezentować, to jest o tyle też ciekawe, że ona automatycznie dostosowuje się do wielkości udostępnionego ekranu, więc też bardzo ładnie po prostu wygląda. W przypadku tej konkretnej prezentacji ona też wygląda fajnie, że kiedy mamy do eksportowania, to tu są też dodane animacje, tam coś się dzieje w tle, więc ta aplikacja jest dużo też ciekawsza pod tym względem, tam już po prostu dużo się dzieje w przypadku przygotowania takiej prezentacji. Ale chcę Ci pokazać jeszcze jedną niesamowitą aplikację, to jest Kimi. Kimi jest japońskim startupem, czy chińskim startupem, nie jestem teraz pewien, i ona jest tutaj znacznie dokładniejsza, jeżeli chodzi o przygotowanie tych prezentacji. Kimi działa w taki sposób, że kiedy wejdziemy sobie na stronę kimi.com, to w historii moich czatów już to powinna być ta prezentacja i w momencie, kiedy ja wkleiłem tutaj ten tekst, ona tak naprawdę bardzo długo to trwało, ale w momencie, kiedy wkleiłem tekst i opisałem, jak dokładnie ma to wyglądać, to cały mój tekst przerobiła w formie takiego outline'u, czyli prezentacji krok po kroku. Przygotowała cały dokładny konspekt, slajd po slajdzie, bardzo dokładnie trzymając się tego, co tam wrzuciłem, krok po kroku, trochę mniej magicznie to wygląda, jak ona to generuje, bo trwa to po prostu bardzo długo, przynajmniej przy tak długiej prezentacji 80 slajdów, czyli mniej więcej slajd na minutę. Następnie kazała mi wybrać jeden z wyglądów, no i w trybie rzeczywistym teraz te slajdy dodaję. To też jest niesamowite, bo z tego również powstają pliki PPX, czyli takie aplikacje, które powodują, że później możemy sobie w dowolnym PowerPoincie czy w dowolnym miejscu edytować. Nie wiem dokładnie, jak będzie jeszcze wyglądała wersja wizualna, estetyczna, końcowa, czyli czy będę mógł w stanie sobie tam dodawać jakieś animacje, jak to będzie końcowo gotowe, ale wygląda naprawdę póki co bardzo fajnie. Tylko faktycznie Kimi na razie bezpłatne, korzystam z tej wersji bezpłatnej, trwa to bardzo długo. W przypadku tych pozostałych aplikacji, no tutaj naprawdę mi się podobają te rozwiązania, które zostały przygotowane. Ten Presentation.ai
no to tutaj trochę za dużo tekstu, taki bardzo korporacyjny ten tekst. Więc gdybym potrzebował zrobić prezentację do korpo na spotkanie, no to pewnie całkowicie by to spełniło swoim zadanie. Natomiast Gamma jest bardzo kreatywna, bardzo artystyczna, bardzo ładnie też można te karty tutaj poszczególne dodawać, modyfikować, zmieniać, więc pod tym względem wyjątkowo ciekawie to wygląda, więc ja chwileczkę sobie będę tę prezentację edytował do końca, żeby przygotować w tej wersji estetycznej. Testowałem też kilka innych aplikacji, ale szczerze te 3 w tym momencie są najbardziej topowe, czyli kimi.com w wersji Kimi Slides i tutaj, jeżeli potrzebujesz czegoś bardzo dokładnego, krok po kroku, według twojego transkryptu, czy według twojego opisu, to Kimi daje super roboty i robi tą prezentację naprawdę na bardzo wysokim poziomie, slajd po slajdzie, trzymając się każdej możliwej elementu, a równocześnie właśnie robi to w taki bardzo przyjazny sposób, że na przykład dodaje te pojedyncze ikonki, dodaje te teksty, wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o Gammę, to ona jest najbardziej kreatywna, robi to w najciekawszy sposób, wizualny, ciekawy, przygotowany, w bardzo szybkim tempie, w dodatku z bardzo fajną możliwością tej edycji tekstu, czy właśnie dodawania jakichś komentarzy, bawienia się tym formatem dalej, więc Gamma jest chyba nadal najbardziej taką popularną, znaną aplikacją i nie bez powodu, bo faktycznie jest niesamowita. No i presentation.ai, który jeżeli potrzebujesz takiej korpo, szybkiej, w dodatku bezpłatnej aplikacji, to również daje radę. Więc ja przygotowuję się do webinaru, wracam za chwileczkę z postami, slajdami, no i jeszcze dzisiaj wieczorem będę tą prezentację robił, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda magia i tworzenie prezentacji za pomocą AI, to jest rewelacyjne narzędzie, naprawdę bardzo polecam, bo coś niesamowitego. Jeśli ten materiał Ci się podobał lub chciałbyś więcej testu tego typu aplikacji, to daj znać w komentarzu, postaram się je przygotować.